Pomyślałam sobie, że zrobię taki projekt o Korei, który będzie trwał przez 5 miesięcy, przez ten czas, który jestem tutaj. Jak się znalazłam w Korei? To był ogólnie bardzo długi proces. Strasznie dużo papierkowej roboty i załatwiania, szczególnie gdy teraz panuje COVID. Ogólnie jestem tu na wymianie studenckiej, dostałam wizę D2 studencką. Mogę tutaj być przez 6 miesięcy. Teraz jestem na 2-tygodniowej kwarantannie i w tym filmiku chcę Wam pokazać, jak ta kwarantanna w koreańskim akademiku wygląda. Okej, więc tak wygląda pokój. Tutaj jest łóżko, tutaj jest biurko, taki mały nasz boks. Tu jest szafa, okno. Tutaj możemy wejść na górę, na łóżko. Tutaj jest łazienka, a tu jest WC. Jak wygląda łazienka? Łazienka wygląda tak. WC wygląda tak. Jestem w Pohang. To jest miejscowość, która jest nad Morzem Japońskim. To jest takie miasteczko portowe. Są właśnie takie pola ryżowe, góry, gdzie można się wspinać, lasy, jest strasznie dużo zieleni. No i jest ogólnie właśnie plaża, morze, ale są też te ogromne wieżowce, więc doświadczę tutaj wszystkiego. W Seulu mogłam mieć tylko beton, beton i beton, a tutaj pokażę Wam coś innego. Pierwszy raz w życiu mam jetlaga i nie wiedziałam, że można aż tak się czuć. Gdy weszłam do pokoju, no to czekały na mnie różne tutaj smakołyki. Dostaliśmy bardzo dużo wody, napojów, przekąski, takie jak na przykład to są frytki, które są zasuszone. Tak. Dostaliśmy jeszcze ręczniki, inne przekąski. A dobra, to pokażę Wam zaraz. Chusteczki mokre, mydło do kąpieli i mydło do prania. Tak, bo teraz ogólnie mamy pokój z łazienką, a pralnie są w piwnicy, a nie możemy się przemieszczać. Jak wyglądał test na koronę? W Polsce test na koronę jest bardzo delikatny. Tutaj jednak już nie było tak dobrze. Podchodziliśmy do okienka i najpierw pani nam mierzyła temperaturę w uchu. Później podpisywaliśmy jakieś dokumenty, gdzie ja nie znam aż tak dobrze koreańskiego, żeby w minutę przeczytać, co ja podpisuję, więc fajnie. Od wczoraj podpisuję dokumenty, o których nie mam zielonego pojęcia. Później, gdy już dostajemy ten kwestionariusz, że mamy dobrą temperaturę i jak mamy na imię, nazwisko i takie nasze personalne dane, idziemy do innego takiego wyznaczonego miejsca i tam, nie wiem czy widzieliście już na zdjęciach, jest takie okienko, gdzie pani wkłada ręce w takie gumowe rękawice i te rękawice są na zewnątrz, a ona jest za szybą w środku. Gdy już można podejść, trzeba zdjąć maskę, tak, pani najpierw spokojnie bierze próbkę z gardła, tak, to już mieliśmy, to jest okej. Po czym później bierze kolejny wacik i wkłada nam ten wacik po prostu tak głęboko do nosa, że aż przechodzi nam do gardła. Nie myślałam, że to mnie czeka. Słyszałam, że w Polsce robią też takie testy, ale no to było ciekawe. Cała grupa się popłakała. No i po tym teście też dostaliśmy paczuszkę.
Tak wygląda ta paczuszka. Co jest w środku? W środku mamy płyn do dezynfekcji, termometr, bo musimy 2 razy w naszej apce wpisywać temperaturę i się meldować, że właśnie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ulotka, oczywiście wszystko po koreańsku. Dostaliśmy mnóstwo masek. Ogólnie to jest bardzo śmieszne, bo gdy przyjeżdża się do Korei, od razu masz takie uczucie, że wszyscy są tak samo ubrani, prawie że. Nie mówię, że wszyscy, ale większość jest tak samo ubrana w te same kurtki z National Geographic. Mają bardzo podobne fryzury, ale wszyscy, dosłownie wszyscy mają te same maski. Teraz mam i ja. Tutaj mamy kolejne worki na śmieci z takim pięknym znaczkiem, że jesteśmy niebezpieczni, tak? Oczywiście znowu papierki do czytania o kwarantannie i tutaj, że prawdopodobnie możemy być zarażeni, więc... Czy coś tu jeszcze jest? Nie. O, proszę bardzo, jak nie znamy koreańskiego, mamy piękne obrazki. A, kaszlę. Tutaj też kaszlę, a tu nie wiem co robić. A tu? Tutaj też siateczka ze smakołykami. Wygląda całkiem ok. Jak będę głodować na diecie wegetariańskiej, no to będę bardzo się zdrowo odżywiać przekąskami. Ok, więc na obiad mamy to i to. Wygląda dobrze i pachnie też dobrze.